Hej, witajcie w najnowszym weekly vlogu na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy nowego weekly vloga i zaczynamy z bardzo fajnego miejsca, bo znajdujemy się w kawiarni, w której ostatnio byłam, ale tym razem odbywa się tutaj festiwal lawendy, dlatego że w Korei rozpoczyna się właśnie sezon tych kwiatów i ta kawiarnia, jako że ma pole lawendowe, postanowiła zrobić taki mini festiwal, gdzie wszystko jest fioletowe, w takim właśnie klimacie typowo kolorystycznym, jeżeli chodzi o te kwiaty. Bardzo ładnie tu wygląda. Bardzo ładnie tutaj wygląda i ludzi co prawda nie jest dużo, może dlatego, że dzisiaj jest piątek i właśnie, tak jak wspomniałam, dopiero jest początek sezonu lawendowego, ale już zdążyliśmy wypić napoje. Ja miałam dzisiaj taką dziwną kawę, bo to jest brew, ale tropical brew, więc smakuje tak dziwnie, tym bardziej, że nie dali mi lodu, nie wiem dlaczego. I słuchajcie, co jeśli chodzi o dalej, to jedliśmy lody lawendowe, naprawdę spoko były, chociaż nie wiem, jak smakuje lawenda. Dajcie znać, czy kiedyś próbowaliście lawendę. Ja kiedyś wąchałam lawendę, miałam ususzone kwiatki, chyba miałam kiedyś perfum taki, wiecie, taką wodę toaletową lawendową, ale żeby smakować lawendy jeszcze nie miałam okazji. Wiem, że chyba kiedyś masło lawendowe się robiło, może, nie wiem. Dobra, idziemy się rozejrzeć troszeczkę tutaj. Ja już zrobiłam sobie zdjęcia, jakieś filmiki właśnie na inne social media i lecę teraz znaleźć chłopaków i pokazać Wam, jak tu w ogóle wygląda, bo wygląda naprawdę fajnie. Co prawda u góry tutaj jest więcej tych kwiatów, które rozkwitły, a tam na dole znacznie mniej. Jestem ciekawa, z jakiego to powodu, ale lecimy. Widzicie moją stylizację na dzisiaj, to mamy konwersy, sukienkę, którą ostatnio sobie kupiłam, jest bardzo luźna, niestety jest znowu na ramionczkach, więc mam ich dużo, ale chyba jednak już się ich nie pozbędę. Do tego mamy skórzaną kurtkę i słuchajcie, troszeczkę biżuterii, ale to co ostatnio miałam, więc żadnych zmian, żadnych nowych akcesoriów. Zastanawiałam się, co dzisiaj na lunch i słuchajcie, wyjątkowo nie mamy w menu koktajlu truskawkowego, dlatego że chciałabym zużyć w końcu to, co tutaj mam, czyli kasza pęczak z kurkami, cebulą i natką pietruszki. Myślę, że to będzie dobry pomysł, tym bardziej, że czas to zużyć. Fajnie, bo tutaj mamy aż dwie torebki. Jedna, druga, więc będzie na 2 dni. Zobaczymy, jak to będzie smakowało. Mamy zrobić tak: 250 ml gotującej się wody, wsypać zawartość torebki, dodać szczyptę soli, pieprzu oraz łyżkę oleju lub masła. Zamieszaj i szczelnie przykryj garnek na 25 minut na małym ogniu. Ja w międzyczasie zrobię sobie kurczaka oraz sałatkę. Sałatkę ogarnęłam ostatnio bardzo fajną. Ona jest z marchewki oraz ogórka. Myślę, że to jest bardzo fajny przepis, bo jest taki świeży, odżywczy i mam nadzieję, że
będzie idealnie pasował właśnie do takiej kaszy pęczak. Zauważyłam, że przy gotowaniu najczęściej sięgam po romanse. Naprawdę. Kiedy kręcę się po kuchni, potrzebuję czegoś lekkiego i po prostu przyjemnego. Taka fabuła nie wymaga ode mnie 100% skupienia. Jeśli się na chwilę zagubię, nic się nie dzieje. Nie tracę wątku, a historia płynie dalej. Właśnie dlatego uważam, że lekkie książki wręcz idealnie nadają się na audiobooki. Zupełnie inaczej jest, gdy historia jest skomplikowana. Wtedy wolę tradycyjny papier albo e-booka, żeby usiąść w całkowitej ciszy przy kawie. A jak to jest u Was? Czego najczęściej słuchacie, kiedy macie ręce pełne roboty i potrzebujecie lekkiego szumu w backgroundzie? Słuchajcie, muszę przyznać, że całkiem fajnie wyszło. Kolorowo, myślę, że całkiem zdrowo. Starałam się właśnie mało smażyć na tłuszczu, dodawać tłuszczu, plus kurczak jest z airfryera. Nadal myślę, że 25 minut na małym ogniu to niestety jest za krótko. Jest nadal troszeczkę taka, może odrobinę mniej niż al dente, więc myślę, że jednak trzeba gotować to dłużej, ale jest to smaczne. Fajnie doprawione, delikatne, no i zdrowe oczywiście, bo to jednak jest kasza. Ja na przykład tutaj bardzo mało kaszy jadam. Surówka, sałatka, tak jak wcześniej, bardzo dobrze smakuje. Już robiłam ją chyba to już drugi raz. Ona ma taki kwaskowaty posmak, ale mi właśnie na tym zależało, bo tutaj mamy oczywiście ten sporo tego octu z ryżu, więc dobrze smakuje, jest taka właśnie świeża, w sam raz na teraz daje też porcję witamin. Zaczniemy dzisiaj projekt, specjalny projekt, dlatego że zakupiliśmy Eliaszowi łóżko, oczywiście z drugiej ręki, ja nie wiem, my z tej drugiej ręki to szalejemy, ale jest fajny w kształcie domku i chciałabym go odrestaurować, pomalować na kolor, będzie to taki kolor, był podpisany Pada, czyli morski kolor. Na farbę jeszcze czekamy. Jest tutaj co robić, dlatego że wczoraj zamówiłam także papier ścierny. Muszę troszeczkę wyrównać niektóre zadziorki, plus przeszlifować, aby właśnie ta farba lepiej się trzymała. Farba powinna dojść dzisiaj, więc to będzie skończone i 13 maja przyjdzie specjalne zabezpieczenie właśnie tej takiej bejcy. Kupiliśmy wodną bejcę z naturalnych składników właśnie po to, żeby Eliasz na spokojnie mógł w tym leżeć, plus nie pachnie brzydko. Zabezpieczona też jest z farbą z atestami, więc liczymy na to, że wszystko będzie w porządku. Dużo pracy mnie czeka, więc zacznę powoli to szlifować. Do 13 mam czas. Powoli będziemy to ogarniać. Mam nadzieję, że mi się uda. Mam pracę w tym tygodniu, dlatego do czwartku, piątku jednak muszę to ogarnąć. Myślę, że czasami może mój mąż mi pomóc, liczę na to, więc zabieramy się do roboty. Dobra, tutaj jest część mojego projektu i mamy barierki. One dopiero będą malowane. Właśnie chodzi o to, że mi się kolor nie to podoba. Jest taki żółtawy, więc zmieniam go na bardziej właśnie myślę, że w stylu, w którym będziemy iść troszeczkę z Eliasza pokojem. Za chwilę Wam pokażę, jak będzie to wszystko wyglądać.
I tutaj już możecie część zobaczyć, to jest chyba druga warstwa z tego co kojarzę, więc sporo niestety warstw wchodzi, żeby porządnie to pomalować, ale jak widzicie kolor już się pokazuje, to jest taka morski, z tego co widziałam i co opisywali, to jest kolor morski i głębie tego koloru możecie właśnie zobaczyć tutaj, będzie to taki właśnie zielonkawo-niebieski kolor, na to jeszcze wejdzie warstwa takiego zabezpieczenia i już widzicie, że to będzie w kształcie takiego domeczka. A myślę, że Eliaszowi się spodoba, bo do tego jeszcze zakupiłam specjalnie takie, jak to się nazywa? Te chmureczki, więc powiesimy chmureczki, takie świecące lampki i myślę, że będzie bardzo fajnie. Dzisiaj to samo co wczoraj, czyli kasza razem z moją sałatką i mam także, słuchajcie, kurczaka z wczoraj, Andong Chicken, bo nam troszeczkę zostało, więc pomyślałam, że go zużyję. Szukam drugiego pilota, bo niestety coś się stało z tymi pilotami, że nie do końca działają, a dzisiaj zaczynam raczej. Już jestem po paru odcinkach polskiej wersji Love is Blind i powiem Wam szczerze, mam mieszane do niej uczucia. Jestem w trakcie oglądania 5. odcinka i jak na razie nie widzę w żadnej z par przedstawionych tutaj to, że skończą na ślubnym kobiercu i powiedzą sobie tak. Chyba najmniej wierzę w Julię i Kamila. Uważam, że nie pasują do siebie, plus Julia jest bardzo specyficzną osobą, nie wiem dlaczego, ale od samego początku, jak tylko powiedziała jedno zdanie, bardzo mi się nie spodobało, więc raczej uważam, że mają małe szanse na powodzenie tego związku. Będę zaskoczona, więc pewnie i tak końcowy odcinek obejrzę. Jeżeli chodzi o kolejną parę, no to najmniej znowu Malika i Krzysztof. To jest Krzysztof. Nie widzę więzi między nimi. Oczywiście oni chcą wolno, ale widać jak Krzysztof strasznie w bardzo złych słowach mówił o Malice na tym spotkaniu w Grecji, więc jestem ciekawa jak to się potoczy, ale raczej nie wierzę, że przejdzie ten związek dalej. Na pewno sporo nadziei mam w tej dziewczynie, która jest stylistką paznokci, nail artist. Chociaż bardzo mnie zdziwiło, że bardzo szybko takie daleko idące słowa mówili, bo kocham Cię jest mocnym słowem, jeżeli chodzi na początek związku. Co prawda w Korei nie jest uważane aż tak mocno, ale tu raczej w Polsce, jak się wychowywaliśmy w Korei, no to są już takie mocne słowa. Mogę powiedzieć lubię Cię, ale no wiecie, kocham Cię to już tak bardzo szybko. No zobaczę, będę oglądała ich i obserwowała, ale myślę, że są w takiej górnej granicy, gdzie może ktoś tam powie tak. Jeżeli chodzi o kolejną parę, to myślę, że Julita i Jacek wydają się całkiem fajni. Chociaż ta Julita trochę tak, nie wiem, taka dziwna była właśnie przy spotkaniu w Grecji, taka nieufna do tej swojej koleżanki, niby były wielkimi przyjaciółkami, aż tu nagle kicha, nic, zero. I ostatnia para, która mi została, to jest Daria i Filip i mam bardzo mieszane uczucia, bo widać, że Darii nie do końca Filip się podoba. Widać, że nie jest w jej typie, chociaż stara się jednak być w miarę otwarta, chociaż ten związek nie wydaje się bardzo bliski. Jestem ciekawa, jak u nich pójdzie to dalej.
Daria na początku mi się nie do końca spodobała jej podejście, ale z biegiem czasu może zmienię w ogóle zdanie na ich temat, ale jestem ciekawa. Dajcie w ogóle znać, co wy myślicie o tej polskiej Love is Blind. Ogólnie przez to, że ta amerykańska strasznie się skiepściła. Z sezonu na sezon to widać, że tam jest takie totalne parcie na szkło. Tutaj też to trochę widać. No niestety niektóre konwersacje między bohaterami wydają mi się takie bez sensu, na przykład jak Uno, jego dziewczyna pytała go się o posmarowanie nóg, czy tam tym i on powiedział nie teraz, zaraz, czy coś tym podobnego, a możesz nogi chociaż mi posmarować, może, czy coś tam odpowiedział, takie konwersacje z, nie wiem, robienie afery tak naprawdę z niczego. I widać, że było to jakoś tak podkręcone albo przez scenarzystów, albo przez oni sami chcieli po prostu stworzyć jakiegoś, wiecie, dealbreakera bez sensu, ale no nie wiem, dziwnie to strasznie wyszło, tak sztucznie. Zobaczymy, to będzie. No dajcie znać, co wy myślicie o Love is Blind, czy w ogóle oglądacie to, bo pewnie nie każdy jest zainteresowany. Dla mnie to jest po prostu, byłam zainteresowana polską wersją, bo tak jak pierwsze odcinki amerykańskie mi się bardzo podobały, no to tutaj, no mówię, coraz gorzej idzie właśnie z tą amerykańską wersją, więc jestem tylko ciekawa jak polska wersja. Chyba szwedzka mi się najbardziej podobała. No, szwedzka mi zapadła najbardziej w tak serduszko. Dzisiaj kończymy projekt. Zostało mi tak naprawdę polakierowanie, chociaż chciałabym zużyć tą resztkę farby, która mi została, żeby właśnie nie zostawiać takich małych ilości, ale też ich nie wyrzucać, więc posprawdzam jeszcze tak dokładnie, gdzie by można tu gdzieś popoprawiać i wtedy polakieruję. I niestety łóżko będzie czekało do soboty, dlatego że ja mam dzień, mam oprowadzanie, mój mąż ma pracę, a nie będziemy tego składać w ciągu tygodnia, dlatego że mój mąż po prostu za późno wraca i żeby nie robić hałasu no nie wiertarką, ale wkrętarką, więc niestety musimy to zrobić w sobotę, kiedy będę ja miała wolne i mój mąż, więc czekamy i ogarniamy to. Na pewno, no mówię, dzisiaj lakier oraz ta resztka farby posprawdzać i wtedy koniec. Cieszę się, bo dzisiaj także lampki dla mojego syna przyjdą. Chcemy jeszcze kupić mu gwiazdki na sufit, tak żeby było bardzo klimatycznie w jego pokoju. Może czas powoli pomyśleć nad zmianą jego dywanu, bo ten dywan też już wygląda jak wygląda, więc staramy się zrobić mu ładny pokój. Jeszcze będziemy pewnie w międzyczasie wymieniać szafki. Wszystko też zależy od pewnej sprawy, która jeszcze się nie wyklarowała i pewnie w tym roku jeszcze się nie wyklaruje. Dopiero w przyszłym, więc dam Wam znać, co będzie się działo w przyszłości, ale o tym porozmawiamy kiedy indziej, więc zabieram się do roboty. Tak, trzeba to skończyć. Chwila odpoczynku, bo jest czas na kawę. Już mam polakierowaną większą część. Zostały mi tylko 2 elementy, ale kawa. Potrzebna mi jest kawa i przy okazji właśnie chciałam porozmawiać o Kindlu. Dlatego, że jak wiecie, zakupiłam już chyba mam 1,5 miesiąca, 2 miesiące, około coś takiego. Nie będę Wam ściemniała jak długo, ale zakupiłam sobie Kindla z polecenia koleżanek, dlatego, że one mają Kindle i mają je od 10 lat. Więc zdecydowałam się, że właśnie Kindla chciałabym kupić. Jest parę opcji w Korei, nawet takie rodzime koreańskie firmy także mają
takie czytniki do czytania książek, ale ja jednak zdecydowałam się na Kindle, dlatego że moje koleżanki je bardzo polecały, plus no, Kindle już ma taką renomę czytników, które niby się nie psują, są niesamowicie dobre i warte tych pieniędzy. Więc ja kupiłam swój za 230 000 plus chyba 30 000 za przesyłkę, czyli 260 wyszło. I powiem Wam szczerze, no jestem bardzo zadowolona, bo wcześniej, jak wiecie, czytałam na telefonie i niestety się strasznie męczyłam. Duża różnica właśnie między telefonem a Kindlem jest taka, że mamy wielkość. Telefon jest mniejszy, Kindle jednak jest taki bardziej kwadratowy, dużo większy. On chyba ma 8 cali, coś takiego, może więcej. I z serii, którą zakupiłam, to jest seria Paperwhite i ona jest tą serią tą droższą, bo jeszcze są tańsze, które kosztują około 100 000 tu w Korei, 140 z tego co dobrze pamiętam. I to jest ta tańsza wersja, która na przykład ma tutaj takie wgłębienie, które często się kurz zbiera, dlatego ja zdecydowałam się na tą droższą wersję. Plus ta wersja ma większą pamięć. Ja mam 36 gigabajtów plus jest wodoodporny. To są takie plusy tego Kindla, na które ja bardzo których oczekiwałam od czytnika, dlatego że no ja jestem trochę taka, wiecie, roztargniona czasami, czasami taka nieuważna, więc wolałam wydać więcej i mieć pewność, że będę miała go dłużej. Niby 16 dni może być bez ładowania. Ja bym musiała to jeszcze przetestować, bo nie jestem 100% pewna, czy jak do 100% naładuję, czy te 16 dni, jak firma Amazon mówi, będzie tyle pracowało. Ja jeszcze, co bardzo zauważyłam, Kindle jest większy, ale wydaje się lżejszy i wygodniejszy do czytania, dlatego że przypomina bardziej książkę. Co prawda czasami pracuje ciężej, ale to pewnie dlatego, że on tutaj nie ma jakiegoś wielkiego procesora i do tak naprawdę odczytywania książek i nie robienia nic więcej, właśnie coś takiego wystarczy. Jeszcze jest jedna informacja, to mój jest Paperwhite Special Edition, dlatego też nie mam reklam, dzięki czemu nie wyskakują mi się tam jakieś książkowe reklamy. Mam za to specjalną okładkę, która jak otwieram mój telefon, mój mojego Kindla, to pokazuje mi się okładka, którą teraz czytam. Mamy tutaj dzisiaj na tapecie od jakichś 2-3 dni Sable Sorensen, to jest druga część Dale Pond i będziemy jeszcze rozmawiać na temat książek, może w jakimś book vlogu, pójdziemy do jakiejś kawiarni, zobaczymy, dlatego że jak na razie, no mówię, nie mam czasu, w tym tygodniu mam pracę, więc w tym tygodniu już nic nie nagram. Możliwe, że w przyszłym tygodniu, ale to zobaczymy, bo nie mam naprawdę troszeczkę na głowie. Teraz maj jest takim intensywnym trochę miesiącem. Plus, słuchajcie, wracając do Kindla, to jeżeli ktoś by był zainteresowany właśnie czytaniem książek na Kindlu, to serdecznie polecam tą firmę. To nie jest sponsorowany. Jak na razie mi się bardzo dobrze spisuje. Mam wiele książek dostępnych, bo też mam wykupiony pakiet Kindle Unlimited, gdzie mogę sobie czytać książki. Co prawda są tam tylko książki po angielsku. Można wgrać z Empik Go książki, e-booki, chociaż jest to troszkę upierdliwe, bo trzeba podłączać przez taki specjalny kabelek i wtedy sobie wszystko przełożyć te książki na Kindla. One też nie mają wtedy okładek i jeszcze z takich informacji to, no tak jak mówię, ja czytam po angielsku teraz większość książek i też jako, że jestem fantazjarą, powiedzmy, zakupiłam sobie
taką ochronkę na mojego Kindla, który znalazłam na koreańskim Coupang. I słuchajcie, też się bardzo fajnie spisuje, polecam, można sobie postawić tak, można sobie postawić tak i oczywiście jest magnetyczna, więc spisuje się bardzo fajnie, można ją przykładać, to jest też duży plus. Jeżeli ktoś by był właśnie zainteresowany, to można znaleźć, co prawda na Coupang, ale myślę, że w tej formie można też znaleźć na innych stronach. Te magnetyczne fajnie się spisują, można właśnie też ściągać to, o, tak jak widzicie, to jeszcze ten Kindle jest lżejszy wtedy, jeżeli na przykład gdzieś dłużej jedziemy i musimy mieć lżejszego. Dobra, mam nadzieję, że moja recenzja Kindla Wam się przyda, jeżeli jesteście zainteresowani zakupem takiego sprzętu, bo ja w tym momencie po 2 miesiącach około jestem bardzo zadowolona. Pewnie kolejna aktualizacja takiego Kindlowej recenzji będzie może za rok. Zróbmy sobie taką czy nadal się spisuje i czy nadal polecam. Ja zabieram się właśnie do czytania, dopijam kawkę i wtedy znowu muszę dokończyć jeszcze to łóżko. No niestety. Jeżeli jesteście ciekawi efektu końcowego, to będzie na koniec filmu, bo w sobotę będziemy układać łóżko, układać jego pokój, aranżować wszystko, więc zapraszam Was na koniec filmu. Zostańcie ze mną, a ja się zabieram do picia kawy. Mamy pomalowane, dzisiaj składamy, jest sobota, więc jest na to czas. W końcu już się nie mogę doczekać. Wyłączę tylko, bo słucham książki. Taka zwykłe, lekkie romansidło, nazywa się, słuchajcie, Powiązanie z przyszłością, z przeszłością, nie przyszłością. I przy okazji tworzę tutaj palę na lunch. Będzie dużo warzywek, będzie chorizo, będą krewetki, więc myślę, że wyjdzie naprawdę dobre. Moje chłopaki pojechały do biblioteki. Niedługo powinni wrócić, więc już tutaj przygotowuję jakieś 20 minut. Będzie się teraz gotował ryż. Mam wstawione pranie, podlane kwiatki. Dzisiaj chyba będę też czyściła akwarium, ale najpierw co? Będziemy składać łóżko. Już się nie mogę doczekać, bo chcę ułożyć mu, wybrać później dywanik, powiesić lampeczki. Będzie pięknie, mam nadzieję na to. Nadal myślę nad półką, żeby po prostu pójść troszeczkę w górę, albo powiesić jakieś półki, albo właśnie postawić coś fajnego, żeby wiecie, to w miarę fajnie wyglądało. Za chwilę też sobie zrobię makijaż. Nie wiem, czy będziemy dzisiaj na jakiś obiad wychodzić, czy zostajemy w domu. O, mój mąż właśnie przyjechał, ale chciałam Wam też pokazać coś, co mi się naprawdę fajnie sprawdza i myślę, że może Wam się też spodobać, jeżeli by było dostępne, to myślę, że warto w to zainwestować. Ponownie o tym przypomniałam sobie niedawno temu, kiedy właśnie musiałam myśleć nad jakimś makijażem i przy okazji jeszcze Monika mi powiedziała, że bardzo fajne jest to, używa i nowa wersja wyszła, więc ja powiedziałam, no to muszę dokończyć to, co mam i wtedy kupię nową wersję, bo do Polski myślę, że będzie idealne właśnie na taki codzienny, lekki makijaż, nie za dużo brania właśnie kosmetyków, żeby też nie przesadzać. Dobra, robię paelę i zjemy lunch i wtedy będzie zakładanie łóżka.
zajawkę tutaj do roboty. Ja myślę, że bardzo fajnie wyszło. Do wyprania mam jeszcze dywan, do tego będziemy wieszać tutaj półki, a więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak będą wyglądały te półki i ogólnie już efekt końcowy, to zapraszam Was do przyszłego vloga, dlatego że no, w tym tygodniu już nie udało nam się tego wszystkiego złożyć, a chciałabym dla Was zmontować ten vlog. Nawet udało mi się umyć Eliaszowi okna, więc jestem naprawdę zadowolona. W planie jest jeszcze oczywiście kupić mu nowe biurko, bo to różowe już powoli będzie dla niego i za małe i niepraktyczne, dlatego że w przyszłym roku już Eliasz zaczyna nowy rok szkolny i to już będzie pierwszoklasista, więc chcielibyśmy mu troszeczkę tutaj takie miejsce specjalne przygotować, żeby miał tak typowo do nauki, ale jak na razie to wszystko wystarczy. Sporo jeszcze rzeczy mam do posegregowania, do wyrzucenia, jakieś stare książki, które już się nie nadają, niektóre koreańskie, plus oczywiście niektóre polskie chciałabym oddać może jakąś Polką w Korei, więc jeżeli potrzebujecie książki i może ktoś ogląda mój kanał z Polek, to Was zapraszam do kontaktu. Pewnie będę miała Pucia, pewnie będę miała może Kicie Kocie do oddania, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to dajcie znać pewnie w social mediach, a ja z chęcią się już z Wami dogadam, jeżeli chodzi o oddanie tych książek. Dobra, będziemy się widzieć w kolejnym vlogu, mam nadzieję już w przyszłym tygodniu, może będzie bardziej interesujący. No niestety ten mi wyszedł może troszeczkę taki bardzo domowy, co ostatnio nie jest u mnie takie typowe, ale czasami taki odpoczynek musi być, tym bardziej, że w pracy byłam i dużo się działo, jeżeli chodzi o moją taką pracę, jeżeli chodzi o jeszcze raz, jeżeli chodzi o oprowadzanie. Dobra, kończę. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć w kolejnym vlogu. Pa!